Dzień dobry. Mamy połowę lipca, przed nami jeszcze całe lato i upalny czas. Te wakacje są absolutnie szczególne, bo pewnie większość z Was w tym roku nie zdecyduje się na podróż za granicę samolotem, a wyjątkowo ruszycie w świat samochodem. Statystyki mówią, że najwięcej wypadków zdarza się paradoksalnie w piękne, słoneczne dni, gdy teoretycznie mamy najlepsze warunki do jazdy. Dlaczego? Częściowo pewnie przez upał i odwodnienie, po części pewnie przez brak należytej uważności. Zamiast skupiać się na prowadzeniu auta, to my sobie już bujamy w obłokach, myślimy, co to nie będzie na tych wakacjach, aż tu nagle bum! Nieszczęście gotowe. Każda godzina za kierownicą to setki podjętych decyzji, świadomie i podświadomie. Czy zmienić pas, czy przyspieszyć, czy wyprzedzić, czy zatrzymać się na pauzę, czy wypić kawę, czy jeszcze nie. Pamiętaj, przykręcając kluczyk w stacyjce, bierzesz na swoje barki odpowiedzialność za zdrowie i życie nie tylko swoje, ale i swoich pasażerów i innych użytkowników drogi. Na drodze nie ma miejsca na ryzyko i błędne decyzje, tylko i wyłącznie rozsądne myślenie. Non-stop. Dziś, jako ambasadorka kampanii społeczno-edukacyjnej Trzeźwo Myślę, zorganizowanej przez Carlsberg Polska, przygotowałam dla Was film z podpowiedziami prosto ze świata kierowców zawodowych. Będzie m.in. o tym, jak przetrwać długie godziny za kierownicą, jak nie zwariować w trasie, jak poruszać się po tej dżungli asfaltowo-betonowej pełnej dzikich samochodów, ciężarówek i bezpiecznie dojechać do tego naszego wakacyjnego Eldorado i jak później wrócić bezpiecznie z tej letniej wyprawy. Ściśle, zwięźle i na temat. Zaczynajmy! Po pierwsze, prowadzenie pojazdu to jest praca. Praca, która wymaga koncentracji i dobrej kondycji psychofizycznej. Gdy masz już spakowany samochód i przykręcasz kluczyk w stacyjce, to Ty nie jesteś jeszcze na wakacjach, bo masz przed sobą kilka godzin pracy za kierownicą. Dłuższe trasy planuj sobie na tę porę dnia, w której normalnie pracujesz. Dzięki temu będziesz prowadzić w czasie swojej najlepszej dziennej dyspozycji i utrzymanie koncentracji i uważności będzie Ci przychodzić o wiele łatwiej. Coś Wam powiem. Gdyby prowadzenie pojazdu nie było pracą, to mi by nie płacili za to, co robię. Nawet jeżeli lubisz spędzać czas za kierownicą, to wciąż jest praca. I według mnie właśnie kluczowe jest to prawidłowe podejście do podróży. No to skoro już mowa o tej kondycji psychofizycznej, to jak ją utrzymać przez długie godziny za kierownicą? Po pierwsze, dieta. Twój organizm, tak samo jak Twój samochód, potrzebuje paliwa dobrej jakości. Dbaj o to, by utrzymać stały poziom cukru we krwi. I nie doprowadzaj się do głodu. Jak zatrzymujesz się na obiad, to wybieraj lekkostrawne potrawy, bo trawienie tłustego, ciężkiego jedzenia niestety, ale wymaga dużych nakładów energii, co tylko niepotrzebnie obciąża organizm i może w efekcie powodować senność. Biesiadowanie zostaw sobie już na później, jak bezpiecznie dojedziesz. A na przekąski z kolei polecam jakieś chrupiące warzywa, na przykład marcheweczki, albo orzechy, albo moje ulubione surowe kakao. Działa o niebo lepiej niż czekolada. I chrupie. Kolejna rzecz to nawodnienie organizmu. Pij wodę. Jeżeli nie lubisz wody, to jeszcze w domu na przykład wyciśnij sobie cytrynę do butelki z wodą. Dodaj mięty, imbiru. Tak nawiasem mówiąc, imbir zapobiega kwaśnieniu wody, więc świetnie sprawdza się w trasie. Albo dołóż sobie coś innego, na przykład plasterki pomarańczy i miód. Generalnie to musi być woda, a nie jakieś słodkie, gazowane napoje. Bo raz, że już mieszają Ci z cukrem we krwi i fundujesz sobie mini wzloty i upadki, a dwa, że są bardzo kaloryczne i się tylko tuczysz, a przecież Ty jedziesz na wakacje, być może na plażę i chcesz wyglądać jak młody Bóg albo bogini. Dobrze, jesteś już odżywiony, jesteś nawodniony. Czas teraz na co? Pora się dotlenić. Ja, jak jestem w trasie, to średnio co jakieś pół godziny odsuwam mniej więcej tyle szyby pasażera na minutę albo dwie i wietrzę kabinę.
Generalnie to po prostu nie licz na to, że klimatyzacja zapewni Ci dobrą jakość powietrza. Nie zapewni, a już szczególnie, gdy masz pasażerów w aucie. Częste wietrzenie auta to kolejna podstawa, bez dwóch zdań. Jeszcze jedno. Hałas męczy. I o ile jest oczywiste, że na przykład płacz dziecka, czy też kłótnie dzieci na tylnej kanapie są uciążliwe, o tyle nawet ulubiona muzyka, słuchana za głośno, męczy organizm. Z tą ulubioną muzyką to jest tak, że niesie za sobą jakieś pozytywne wspomnienia, ładunki emocjonalne, które mają moc do tego, żeby dodać nam energii i ożywić w trasie. Ale głośne słuchanie takiej muzyki jednak zostawiłabym na końcowe etapy trasy. No i nadszedł czas na wisienkę na torcie, czyli przerwy, proszę Państwa. My, kierowcy zawodowi, mamy obligatoryjne przerwy co 4,5 godziny jazdy. Ale w samochodach osobowych jednak operuje się na większych prędkościach, co niestety, ale kosztuje więcej energii i więcej koncentracji. Dlatego ja sugeruję przerwy średnio co 2 godziny. A na przerwie toaleta, kilka pajacyków, bo one świetnie poprawiają krążenie krwi, dzięki czemu mózg zostanie i odżywiony, i dotleniony, a nogi staną się lżejsze. No i dzięki temu unikniesz takiego zdrętwienia, czy nawet mrowienia w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Słuchajcie, ogólnie to jest tak, że cała ta sztuka długich godzin za kierownicą w dobrej kondycji psychofizycznej polega na tym, żeby po pierwsze wystartować w dobrej kondycji, po drugie jak najdłużej ją podtrzymać. Trzeba walczyć o to, żeby jej nie stracić. Teraz przejdźmy do innej kwestii. Zasypianie za kierownicą. Jeżeli normalnie nie spędzasz tyle czasu jednorazowo za kierownicą, ile wymaga Twoja podróż wakacyjna, jest bardzo prawdopodobne, że nie jesteś w stanie zdiagnozować, wychwycić tego stanu mikrosnu u siebie. Mikrosen to taki stan, gdy na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt sekund Twój mózg wyłącza się i jedziesz na automacie, a Twoja percepcja i czas reakcji lecą na łeb, na szyję. Patrzysz, ale nie widzisz i nie reagujesz. To tak, jakbyś oddał kierownicę w ręce losu i akceptował wszystko, co się dzieje dookoła Ciebie. I lecisz przed siebie jak ta ćma do światła. Jakie są objawy tego niezwykle podstępnego i zabójczego zjawiska? I tu mam też podpowiedź dla pasażerów. Jeżeli kierowca zaczyna dotykać twarzy, policzków, szyi, przeczesuje włosy, jakoś tak się prostuje, to oznacza, że właśnie walczy z ogromnym zmęczeniem. I to zmęczenie może być chwilowe, ale jeżeli nic z tym nie zrobi, to następnym etapem jest właśnie już mikrosen, o ile już w nim właśnie nie jest. I co z tym teraz zrobić? Rozwiązanie jest tylko jedno. Zjechać na najbliższy parking i strzelić sobie drzemkę. Najlepiej, żeby pasażerowie na ten czas wyszli z samochodu. Wiadomo, o ile to jest możliwe. I uwaga, drzemka maksymalnie 20 minut. A przeważnie już 10 minut starcza na reset. Po dłuższym, ale niepełnym śnie jest dużo ciężej jechać. A gdy już się obudzisz, to załatw toaletę, przemyj sobie twarz zimną wodą, napij się czegoś, czy to wody, czy być może kawy. Ważne, przewietrz samochód i gdy już się dobrze rozbudzisz, możesz jechać dalej w trasę. Pamiętaj, drzemka w trasie to nie jest wstyd. To nie jest objaw słabości, wręcz przeciwnie. Właśnie po tym poznaje się odpowiedzialnego, dojrzałego kierowcę. Trzeba być kimś, żeby powiedzieć swoim pasażerom: źle się czuję, zaraz zasnę chyba za kierownicą, potrzebuję zjechać na parking, idźcie sobie zobaczyć co tam na stacji, ja się w tym czasie prześpię, pojedziemy dalej. Tak robią zawodowcy. A teraz bonus ode mnie. Zdradzę Ci swój sposób na wykrycie mikrosnu za kierownicą, do którego doszłam którejś ciężkiej, bardzo ciężkiej nocy za kierownicą. Więc tak, prowadzisz sobie i obierasz sobie przed sobą jakiś punkt. Ja zawsze obieram sobie jakąś ciężarówkę, która jedzie przede mną. I wtedy robisz tak.
patrzysz na tą ciężarówkę, ale ruszasz głową na prawo i na lewo. Mniej więcej w takim tempie. I jeżeli ciężarówka jedzie cały czas prosto, to wszystko z Tobą jest dobrze. Ale uwierz mi, że ciężarówka potrafi się kłaść na lewo i na prawo razem z Twoją głową. I to jest znak, że to nie Ty prowadzisz, ale prowadzi los. I grasz właśnie w rosyjską ruletkę. Co zrobić? Wracamy do punktu wyżej. Parking, drzemka, ruch, picie, wietrzenie, trasa. No dobrze, mamy już przerobione 2 rozdziały. Teraz czego absolutnie nie robimy za kierownicą. Po pierwsze, nigdy w życiu, nawet w śnie, nie siadamy za kierownicę po alkoholu. Ja wiem, że są wakacje, ale przecież właśnie wakacje są od tego, żeby się świetnie bawić, odpocząć i z naładowanymi akumulatorami bezpiecznie wrócić do domu. Oglądaniu filmów za kierownicą czy SMS-owaniu w trasie tak samo mówię nie. Potrzebujesz porozmawiać? Weź zestaw głośno mówiący i porozmawiaj po prostu. Stanowcze nie. Tak samo mówię wyprzedzaniu na trzeciego i urządzaniu sobie wyścigów na drogach publicznych. Jeżeli masz takie zainteresowanie, to polecam lekcje driftu albo jazdę po specjalnym torze. Tam można się wyszaleć do woli i poznać ludzi mających podobne zainteresowania. I wtedy dopiero będziesz mieć solidną konkurencję do wyścigów. Dobrze, znasz już sekrety kierowców zawodowych na bezpieczną podróż. Teraz mam kilka próśb ode mnie, kierowcy zestawu ciężkiego. Po pierwsze, nie zajeżdżaj mi drogi, bo możliwe, że mimo szczerych chęci nie wyhamuję. Moja droga hamowania przy prędkości 80 km na godzinę jest przeszło 3 razy większa niż Twojego samochodu osobowego. Nie wyprzedzaj mnie prawą stroną, bo jest bardzo możliwe, że Cię nie zauważę i całkiem niechcący wkomponuję Cię w barierki. Kolejna kwestia. Jak mnie wyprzedzasz, to wyprzedzaj zdecydowanie. Nie jedź długo na mojej wysokości, bo raz, że możesz znaleźć się w moim ślepym punkcie i wtedy wracamy się do punktu poprzedniego, a 2, zawsze jest taka opcja, że może mi się przydarzyć wystrzał opony. I uwierz mi, nie chcesz być wtedy na mojej wysokości. Uważaj na mnie na skrzyżowaniach, szczególnie gdy mam włączony kierunkowskaz i stoję na 2 pasach. Oznacza to zapewne, że nie jestem w stanie skręcić, ruszając z jednego pasa i potrzebuję więcej miejsca. I jeżeli Ty wciśniesz mi się gdzieś tam w ten mój ślepy punkt, no to licz się z tym, że znajdziesz się pod moją naczepą. I jeszcze jedna rzecz. Od kilku miesięcy obowiązuje jazda na suwak, bo widzę, że ludzie dosyć często jeszcze mają z tym problem. Popatrz, jak działa suwak. Idą sobie 2 pasy, nie? Tu jeden, tu drugi. To znaczy one idą tu i tu. I idzie wtedy sobie suwak. To jest to zakończenie, początek zwężki, gdzie tu się robi 1 pas z 2. No i on sobie idzie, nie? Raz jedna strona, raz druga, raz jedna, raz druga. I nie tutaj. To się nie schodzi tutaj, daleko przed suwakiem, tylko przy samym suwaku. Widzisz? Proste. I już na sam koniec. Chciałabym Cię poprosić o kulturę na drodze. Ja wiem, że długo czekałeś na te wakacje i już chcesz tam być, ale nie psuj nastroju i sobie, i innym, zanim jeszcze rozpoczniesz wypoczynek i zabawę. Przepuszczaj pieszych, nie poganiaj innych miganiem światłami, nie trąb, nie zajeżdżaj drogi. W końcowym bilansie taka jazda nie da Ci jakiejś znaczącej oszczędności czasu, a tylko przysporzy wszystkim dodatkowego stresu. Niepotrzebnego zupełnie. No i pamiętaj, że te wszystkie systemy wspomagające pracę kierowcy, które masz w swoim samochodzie, nie zwalniają Cię z trzeźwego myślenia. Myśl trzeźwo i zawsze patrz 2 kroki do przodu, gdy podejmujesz decyzję. Nie wiem jak Wy, ale ja kocham swoje życie i trzeźwo myślę, bo chcę je wykorzystać na maksa. A teraz bawcie się dobrze w te wakacje i wracajcie bezpiecznie
do domu. Wypoczęci, cali i zdrowi. Trzymajcie się. Cześć. Słucham. Jeszcze nie jedziemy.